Cześć Maciej. Dzień dobry. Dzisiaj witamy naszych widzów z ciekawego miejsca, bo z Włoch i to północnych Włoch, czyli centrum właściwie przemysłu włoskiego, ale i europejskiego, bo część północna Włoch od Niziny Padańskiej na północ w kierunku Austrii i Francji to jest najbardziej uprzemysłowiony region właściwie w Europie. Mnóstwo fabryk, mnóstwo miejsc pracy, tu bezrobocia nie ma, mówiąc krótko. A co tutaj robimy? Właśnie, co tutaj robimy? No, przyjechaliśmy na święto jednej z fabryk, ponieważ Włochy to jest takie małe centrum zarządzania światem rolniczym, możemy powiedzieć, ponieważ tutaj się zlokalizowała większość marek. W latach 60. i 70. nastąpił boom przemysłowy we Włoszech w ogóle, ale także boom przemysłowy w rolnictwie. Powstało wiele fabryk rodzinnych, które do dzisiaj kontynuują swoją produkcję i jedną z nich właśnie będziemy odwiedzać z okazji 50-lecia. Dokładnie. Fabryka Farezin, założona przez Sante Farezina w 1973 roku. Jak łatwo policzyć, będziemy obchodzili 50-lecie powstania tej fabryki. Produkuje wozy paszowe, ładowarki oraz urządzenia do badania TMR-u. My mamy markę Farezin, którą dzisiaj, że tak powiem, będziemy odwiedzać fabrykę, będziemy zwiedzać i spotkamy się z właścicielem, który dzisiaj zarządza fabryką. Natomiast przecież marki we Włoszech, w cudzysłowie włoskie, to nie tylko włoskie, bo jeden z największych koncernów na świecie, właściwie największy, CNH, wywodzi się z Włoch i ma coś wspólnego z Fiatem. Tak, fabryka została przejęta przez Forda i następnie zostały tam zrobione ciągniki. To znaczy, New tak, Hollanda. koncern Agnelli Fiata przejął fabrykę Forda, ale jakiego? Holenderskiego. O, Tak prawdę mówiąc, no i do dzisiaj no to właściwie Włosi twierdzą, że jeżdżą ciągnikami włoskimi, a to taka nie do końca prawda. mamy jeszcze grupę Argo. Tak. To są też znane ciągniki. Tak. Jeżeli chodzi o grupę Argo, no to mamy tutaj ciągniki Landini McCormick i Valva Podana. Tak. To są ciągniki znane na rynku polskim, duże ciągniki, we Włoszech bardzo popularne. Spotykamy je też tutaj na targach w Bolonii. Mają bardzo duże stoisko, także też bardzo rozpoznawalna marka, jeżeli chodzi o rynek włoski. Z marek włoskich markę, którą mamy właściwie, bo nasza marka Arbos wywodzi się od marki włoskiej, która była przez kilkadziesiąt lat produkowana we Włoszech. Fabryka powiedzmy, zatrzymała produkcję z różnych względów, ale znalazła inwestora. Markę odtworzono, marka do dzisiaj istnieje, przeniesiono produkcję do Chin, ale chyba ze skutkiem pozytywnym dla tej marki, bo tak by jej nie było. A tak mamy markę Arbos, sprzedajemy i odrodziła się i znana jest w całej Europie w tej chwili, w Chinach, w Polsce bardzo popularna. Oprócz tego trzeba jeszcze powiedzieć jedną rzecz, nie? Że Włochy to nie tylko producent gotowych wyrobów, ale przede wszystkim to producent elementów i części zamiennych do maszyn uprawowych, siewników, ciągników, ładowarek, do sprzętu rolniczego, ale to jest tylko część, ponieważ Włochy generalnie są producentem komponentów na całą Europę i świat do wszystkich maszyn i urządzeń. To jest potężny przemysł tutaj. Niedaleko Breganze znajduje się też fabryka Multiwana, z którym tutaj też współpracujemy jako firma Korbanek. Ładowarki kołowe z teleskopem, bardzo duża gama ładowarek. Tak. Ładowarki skierowane do sektora komunalnego, też między innymi do dużych firm, które zajmują się organizowaniem zieleni przy jakichś dużych inwestycjach. Także też bardzo znana marka. Inną marką też jest Capello. Tutaj może... Tak, i tu trzeba powiedzieć tak, że taki przypadek w Europie jest niesamowity, ponieważ większość firm rodzinnych w Europie już została wykupiona przez koncerny jakiś kapitał, natomiast we Włoszech te firmy rodzinne się trzymają bardzo dobrze. I tak jak powiedziałeś, Capello jest firmą rodzinną, też powstała w latach 70., 70 tam którymś roku. Do dzisiaj zarządza nią syn założyciela. Jest produkowane, urządzenia są produkowane na całą Europę, na Stanach Zjednoczonych, w Polsce są znane, sprzedajemy duże ilości tego. Następna marka to jest Maschio Gaspardo, bardzo duża firma z maszynami uprawowymi, ale nie tylko, przecież bo są tylko prasy stałozmiennokomorowe. Firma, która się ostatnio dynamicznie rozwija, bardzo dobrze, zdobywa nowe kontrakty, też sprzedawana jest w Polsce, też nasza firma sprzedaje to z dużym sukcesem. Maszyny są bardzo popularne i rolnicy bardzo chętnie kupują, ponieważ to dobra jakość i trzeba generalnie powiedzieć, że włoskie maszyny cieszą się dobrą opinią
ponieważ to są producenci, którzy już są na rynku 20, 30, 40, tak, 50, Farezin 50 lat, 50 lat i ta jakość cały czas wzrasta i oni są liderami postępu, a nie kopiują rzeczy tak jak inne fabryki, tylko wdrażają nową myśl technologiczną. No, firma Dieci chociażby jeszcze też Dokładnie, jest znana na tak. polskim rynku, ładowarki teleskopowe w żółtym kolorze. Firma rozpoczynała swoją przygodę z produkcją, jeżeli chodzi o betoniarki. Także to też jest ciekawe, że od betoniarki gdzieś tam do Wiele firm ładowarki. zaczynało od dziwnych rzeczy, a kończyło to- na bardzo profesjonalnym sprzęcie wysokiej klasy technologicznej. Firma Same Deutzfahr, czyli grupa SDF, to też jest w zasadzie wywodzi się tutaj z Włoch, też dobrze znana na rynku polskim. Ciągniki Same Deutzfahr, Lamborghini, duże ciągniki, małe ciągniki, no bardzo szeroka gama maszyn również. No i trzeba powiedzieć właśnie o tych ciągnikach, że Włochy, no z czego Włochy słyną? No z Z wina, winnic. nie? Czyli z winnic, nie? A do winnic potrzebne są ciągniki, ale specyficzne, bo to jest ciągnik mały, wąski, szczególnie w dużych mocach, bo to powiedzmy mały ciągnik, który ma moc 80 do 100 koni, trudno nazwać takim małym właściwie, nie? Ale generalnie Włochy specjalizują się w produkcji tych sadowników i to jest taka sprawa, że to są produkcja dla różnych marek. Marki są międzynarodowe, koncernowe, natomiast koncerny zlecają produkcję tych ciągników sadowniczych do Włoch i one pod różnymi markami są sprzedawane w różnych państwach pod brandem koncernowym. Oprócz wspomnianych jeszcze mamy grupę BCS, czyli ciągniki Ferrari i Pasquali i ponadto mamy jeszcze ciągniki Carraro. No które tak, ale też- Ferrari to Ferrari, nie Ferrari wiadomo to o co Ferrari. chodzi Ferrari, nie? Ale można się dziwić, bo Ferrari to przecież także ciągniki, a ciągniki Ferrari nie są produkowane od wczoraj, przedwczoraj, bo często jak ktoś jeździ na zjazdy starych ciągników w Polsce, to można zobaczyć ciągniki sprzed 50-60 lat, Ferrari właśnie. I one budzą największe zainteresowanie na tych zlotach. I pewnie najwięcej kosztują. Dzisiaj właściwie za Za pół chwilę. godziny, za chwilę wyjeżdżamy do fabryki, mamy spotkanie z właścicielami, czyli z panem Sante Farezinem oraz jego córkami, które zarządzają wspólnie z ojcem firmą z okazji 50-lecia. Oczywiście będzie spotkanie, wyjaśnienie nowej strategii i technologii na najbliższe lata fabryki, podsumowanie osiągnięć przez 50 lat, ale także będziemy mieli zwiedzanie fabryki. Tak, będziemy mogli obejrzeć linię produkcyjną, zobaczymy jak faktycznie te maszyny są produkowane, jak przebiega proces produkcji, jak wygląda logistyka. Także myślę, że też zobaczymy faktycznie, czy Włosi zapewniają tą jakość Tak. tych maszyn, z jakiej słyną. Jesteśmy przed fabryką Farezin. Po lewej stronie stoją ładowarki elektryczne, 2 sztuki. Dzisiaj Wóz paszowy. zobaczyliśmy także paszowóz elektryczny, pierwszy. Ja widziałem pierwszy raz na świecie, że powiem, paszowóz elektryczny, rewelacja. A stoimy przed biurowcem, przed wejściem do fabryki. Pokazano też ładowarkę 745 w nowej odsłonie, także też jako nowość Super przedstawiona. nowość, tak jest. Idziemy teraz zwiedzać linię produkcyjną. Paszowozów i ładowarek. Fabryka dzieje się na dwie części. Pierwsza część to hale produkcyjne paszowozów, druga to hale produkcyjne ładowarek. Jesteśmy w hali paszowozów. Numer Przed nami 3. pierwsza maszyna do obróbki stali. Tak, cięcie plazmowe dużych arkuszy. Na komputerze wyświetlany jest rysunek i po dokonaniu jakiejś tam analizy następuje wycięcie blachy w odpowiednim rozmiarze i kształcie. Jeszcze jedna uwaga, tu leżą blachy, stal. Stal na paszowozy całkowicie pochodzi z hut włoskich, nie jest importowana znikąd. Tutaj obok stoimy przy pojemniku, w którym znajdują się tylnie ramy do ładowarek. Można sobie zobaczyć faktycznie jaka to jest gruba stal, co stanowi też przeciwwagę ładowarki. Nie trzeba obciążników, starczą te płyty. Dokładnie. A tu leży blacha do wycinania, płyta stalowa, to jest wycinane. Kolejna wycinarka plazmowa, ta z kolei wycina elementy w 5 osiach. Wielopłaszczyznowa. A obok mamy od razu gintarkę, elementy, które są wycięte, są wyginane do odpowiednich kształtów. Właśnie 2 maszyny do zdjęcia mamy. Z tych elementów też jest stworzony wysięgnik teleskopowy w ładowarkach Farezina. Po prawej stronie mamy stanowisko do łączenia elementów. Elementy są łączone punktowo, ponieważ gdyby spawać je od razu, one ulegną wypaczeniu. Po spawaniu punktowym przechodzą na stanowiska automatyczne spawalnicze i tam robot spawalniczy łączy już na dobre wszystkie elementy. Po prawej stronie mamy już gotowe elementy wysięgnika do ładowarek teleskopowych, już pospawane, przygotowane praktycznie do dalszej obróbki fabrycznej. Po prawej stronie mamy cały ciąg spawalniczy,
a po lewej stronie będziemy widzieli dalej już gotowe elementy ładowarki. Na automat spawalniczy wstawiona cała rama skompletowana, czyli przód, tył plus podstawa do kabiny. I w tej chwili robot spawalniczy całość pospawa, jest oczywiście zaprogramowany komputer, wie gdzie to robić. I tu wychodzi z tego gotowy element. A po lewej stronie widzimy, to są właściwie formy do mocowania elementów. W tych formach się montuje poszczególne elementy, żeby je punktowo zespawać, ponieważ te formy pozwalają uzyskać wymiary fabryczne każdego elementu i każdej konstrukcji. Tutaj widzimy już gotową ramę, praktycznie po wykonanych wszystkich spawach, docięciach. Rama jest przygotowana do dalszej zabudowy. Tutaj na hali trzeciej kończy się w tym momencie linia produkcyjna elementów ładowarki. Wchodzimy do nowej hali, Po hala montażu. Hala montażu. Po prawej stronie mamy linię montażową wysięgników. Montowane tutaj są już poszczególne elementy wysięgników do wszystkich ładowarek powyżej 7 metrów. A na wprost mamy linię montażową paszowozów. One już są pomalowane z podwoziami. Montowane są koła, wszystkie instalacje pneumatyczne i tak dalej. Taśma się przesuwa w lewo. Generalnie cała taśma idzie w lewą stronę. Więc tutaj mamy malarnię proszkową. Paszowozy są tutaj malowane i dalej przechodzą w kierunku odwrotnym montażu do ładowarek pod montaż pozostałych elementów. Malarnia jest także wykorzystywana do malowania ładowarek. Tu już mamy gotowe paszowozy złożone, praktycznie gotowe do wysyłki do klientów, do dealerów, w zasadzie do dealerów. Tak, każdy paszowóz ma swojego odbiorcę, nie ma paszowozów, które są produkowane na plac, tylko wszystkie pod zamówienie. Tutaj ciekawostka, ciągnik Fiat z logiem Farezina. Chyba już tu bardzo długo pracuje w tej fabryce. Taki nasz Ursus, lokalny Ursus nasz. Idziemy wzdłuż drogi z fabryki do centrum technologicznego, gdzie jest magazyn maszyn, plac maszyn, a w tle na horyzoncie widać Alpy Juliańskie, najstarsza część Alp we Włoszech. Po lewej stronie też są biura Farezina, wszelkie fakturowania, takie powiedzmy rzeczy organizacyjne i osoby, które zajmują się dostawami do dealerów, to wszystko się mieści po lewej stronie. Tu mamy podzespoły jezdne do ładowarek, w tym wypadku są to osie. Jak łatwo zauważyć, mamy tutaj osie akurat Dana, ale też innym podzespołem wykorzystywanym są ośki Carraro. Także też podzespoły bardzo znane na rynku polskim. Carraro chyba jest najbardziej znaną marką, jeżeli chodzi o produkcję osi na całym świecie, bo produkuje właściwie na wszystkich kontynentach ma fabryki. Ośki Dana Spicer są montowane w ładowarkach 626. No, i mamy halę montażu ładowarek. I łatwo rozróżnić, mamy ładowarki czerwone i białe. Czym się różnią? Tym, że białe są elektryczne, a czerwone spalinowe. Mamy następne dwa kolory ładowarek, czyli niebieska i pomarańczowa. Pomarańczowa wiadomo, komunalne sprawy, natomiast niebieska ciekawostka. Niebieska ładowarka zamówiona tak naprawdę w specyficznym kolorze pod wymogi pewnego importera i dlatego ma kolor niebieski i jest też taka możliwość dopasowania sobie kolorystyki tych maszyn według życzenia. Tak, czyli importer jak zażąda koloru innego niż czerwony, oryginalnie farezynowski, może mieć wykonaną usługę zmiana koloru ładowarki. Jesteśmy na stanowisku produkcji wiązek elektrycznych i tu jest takie dość dziwne pytanie, a dlaczego Farezin produkuje wiązki elektryczne samodzielnie, bo przeważnie fabryki zamawiają te wiązki. Produkuje dlatego, że jakość dostarczanych wiązek była dosyć średnia, powodowało głównie awarie w ładowarkach i stwierdzili, że sami będą robić wiązki elektryczne i zakupili specjalną maszynę, która tu stoi, do oznakowania kabli, zakuwania i produkcji wiązek. O 60% zmieniła się problematyczność, jeżeli chodzi o serwisowe zgłoszenia odnośnie elektroniki w tych maszynach, tylko dlatego, że Farezin wprowadził własną linię produkcyjną wiązek i robi to według własnych standardów jakości. I tu mamy panie, które te wiązki składają i od tego momentu, jak oni sami robią wiązki, problemy z elektryką zniknęły. Zakończyliśmy zwiedzanie fabryki, hal produkcyjnych. W tej chwili jesteśmy na bankiecie uroczystym dla wszystkich importerów i dealerów w Europie i na świecie. W włoskim dworku szlacheckim, odnowionym, Prywatnej winiarni prywatnej winiarii Sante. Będzie bankiet dla wszystkich tutaj zgromadzonych. No i cóż, trzeba podsumować
całą tą wycieczkę, którą odbyliśmy, tym, że firma Farezin właściwie, która była rodzinną firmą, malutką firmą, produkowała niewiele maszyn, rozrosła się, jak widać za nami, do potężnych rozmiarów. Dużo produktów, począwszy od ładowarek teleskopowych, skończywszy na chociażby elektrycznym wozie paszowym, którego dotąd jeszcze chyba nigdzie wcześniej żadna inna firma nie zaprezentowała. Dobra impreza z dużym takim pozytywnym przekazem. Tak, i trzeba podsumować to, że firma 50 lat istnieje, ma się dobrze rozwija. To jest wielki sukces, bo to jest firma rodzinna, to nie jest żadna korporacja, że są następcy w postaci dwóch córek, które potrafią zarządzać tą firmą. No i rynki zbytu z Włoch poszerzyły się na Europę, na Stany, Australię, Chiny. Właściwie firma eksportuje na cały świat. To jest no, rewelacja, żeby z tak małej firmy powstała tak duża firma sprawnie działająca i rozwijająca się technologicznie. Z Farezinem współpracujemy od 2017 roku, kiedy to zakupiliśmy pierwszy pakiet ładowarek teleskopowych. Współpraca nam się układa dobrze. W tej chwili już mamy wiedzę taką, co w sumie na polskim rynku najbardziej nam się udaje sprzedawać z tej oferty. W rolnictwie już się sprzedają. Podstawowe modele to jest 626 i 74, które zostały bardzo dobrze przyjęte przez rolników, są kupowane, użytkowane. Rolnicy są zadowoleni. Mamy w ofercie jeszcze większe modele, to są modele przeważnie głównie dla budowlanki lub innych specjalistycznych prac. Do największych modeli, jakie mamy w tej chwili w ofercie? No, mamy 14 i 17 metrowe wysięgniki o udźwigu 4 ton, także to też jest właśnie skierowane do budowlanego sektora, także to też możemy. Czyli każdy klient coś za siebie po prostu coś znajdzie i wybierze Oferta jest bardzo odpowiedni wyposażeniu. Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, udzielimy wszelkich informacji, dokonamy wycen. Na stronie www cała oferta jest, zapraszamy do obejrzenia.